podaruję temu silniczkowi, biedakowi, takiemu w niezbyt dobrym stanie, pod choinkę nowe łożyska, bo wydaje mi się, że tego mu właśnie trzeba. No i łożysko jest kompletnie rozsypane. O, wyszedł. O, i szczotka od razu wyszła. Nawiasem mówiąc, szczotka jest w sumie chyba nawet ok. Strasznie to jest pordzewiałe tutaj w środku. Chciałbym teraz wyczyścić te wszystkie elementy rozłożonego na części silnika. Myślę, że tak już wystarczy, bez przesady. Ten silnik nie jest prezentem ślubnym. Łożyska mamy już założone. Wirnik ładnie i cichutko się obraca i nic tutaj w środku nie trze. Teraz pod żadnym pozorem nie wolno tego wtykać do gniazdka. Już go zmniejszam, bo bez turbiny nie chcę tego silnika na wyższym napięciu uruchamiać. Ok, teraz około 50 V mamy. 57, 58. Tutaj zakładam jeszcze jedną podkładkę, tak żeby ona się tu takimi ząbkami zazębiła z tą pod spodem. To jest dzisiaj jedyna jeszcze państwowa bułgarska fabryka zbrojeniowa. No nie wiem, czyżby nie było tutaj agregatu ssącego typu 300? Ciekawe. Praktycznie prawie taka sama, chyba identyczna wręcz jest ta obudowa turbiny. Cześć! W ostatnim czasie dosyć sporo uwagi poświęcałem różnym starym agregatom ssącym, czy starym silnikom do odkurzaczy. Na kanale jest jedno zrobione niedawno nagranie, w którym robiłem taki bardzo ogólny przegląd najbardziej popularnych typów silników do odkurzaczy radzieckich, które mam w kolekcji. Robię z tego zresztą też taki mały, nieduży katalog własnej roboty silników właśnie do radzieckich odkurzaczy. Skończyłem dopiero co i powinno ono już być na moim kanale też takie nagranie o demontażu radzieckiego silnika model AP600 typ AWP4 z odkurzacza Ural, ale takie silniki były też na przykład w Saturnasach 2 stosowane. Mam takiego Saturnasa 2 z takim silnikiem, jeszcze w wielu innych radzieckich odkurzaczach, których akurat nie mam w kolekcji. Będę robił niedługo nagranie o demontażu tego radzieckiego silnika do nowszych modeli rakiety, silnika MD-010 z roku 1981. Nawet może jeszcze za kilka dni zdążę to zrobić. Natomiast pomyślałem sobie, że zrobię takie świąteczne nagranie, tym razem dla odmiany o polskim silniku i podaruję temu silniczkowi, biedakowi, takiemu w niezbyt dobrym stanie, pod choinkę nowe łożyska, bo wydaje mi się, że tego mu właśnie trzeba. To nie jest może jakiś specjalnie rzadki, zabytkowy silnik, to jest agregat ssący wyprodukowany w zakładach Zelmer typ ZZSD 300 i chyba, tak jak tutaj widzę, bo jest ta obudowa dosyć brudna, z 1985 roku, no więc nie jest to jakieś dzieciątko, ale raczej taki dosyć już dojrzały obywatel, a powiedziałbym nawet, że techniczny emeryt, ale myślę, że też warto mu pod choinkę nowe łożyska podarować, bo tak jak go oglądałem, wydaje mi się, że właśnie myślę, że to dosyć dobrze słychać, bardzo ciężko, znaczy wirnik nawet obraca się lekko, ale jest to wszystko bardzo głośne, jakieś luzy tutaj są. Przypuszczam, że jest to kwestia nowych łożysk, także chciałbym go dzisiaj ewentualnie rozkręcić i właśnie w takim choinkowym prezencie dać mu te nowe łożyska. Możemy nawet szybko spróbować go uruchomić, ja już podłączyłem go tutaj do przewodu, tak sobie na szybko sprawdziłem, czy nie powoduje on jakiegoś zwarcia, bo już taki przypadek z tymi silnikami miałem. No tutaj teoretycznie przejście jest, na obudowę jakiegoś przebicia nie ma. Tutaj na szczotkach przejście jest. Nawiasem mówiąc, mam wrażenie, tak mi się wydaje, że ten silnik był kiedyś przewijany. Zobaczcie, tutaj wychodzą takie kawałeczki drutu nawojowego. Wydaje mi się, że fabrycznie jednak, chwileczkę,
ten drut nie był taki, mimo że on jest emaliowany oczywiście, izolowany, ale fabrycznie jednak wyprowadzone były tutaj przewody. Na tych przewodach zresztą w innym nagraniu o dokładnie tym silniku musiałem poprawić izolację, bo one, jeżeli pamiętacie, jeżeli oglądaliście to nagranie, były źle wyprowadzone z tego silnika, prawdopodobnie przy jakiejś, nie wiem, naprawie, może wymianie łożysk, wyprowadzono je przez te otwory i przy po prostu zamykaniu tego całego silnika z nich się zdarła izolacja i ten silnik powodował zwarcie. Tutaj było przebicie prądu na obudowę. Jest nagranie o tym silniczku, również ZZSD 300 z roku 89 na kanale, zresztą link zamieszczę pod koniec tego nagrania. No w każdym razie nie spotkałem się jeszcze z silnikami, z których po prostu fabrycznie wychodziłby taki, w cudzysłowie, goły drut nawojowy, więc przypuszczam, że może ten silnik był kiedyś przewijany. Tym ciekawsze to jest w sumie. No w każdym razie tak pobieżnie go szybko sprawdziłem i możemy spróbować go uruchomić poprzez regulator napięcia. Że ja mam tutaj jeszcze taką podkładeczkę podłożę. Zobaczmy, czy on w ogóle działa. Ok, silnik mam podłączony do regulatora, tu mam zmniejszone napięcie. Regulator podłączyłem do listwy i włączę teraz prąd. Ważna rzecz, okulary ochronne na wszelki wypadek. Tutaj ta czapeczka nie powinna mu w tym przeszkadzać. Widzicie, on rusza i momentalnie się blokuje. Ten wirnik troszeczkę się ruszy i już staje. Myślę, że może to być kwestią łożysk, może jest tu też jakaś tam inna... O, czuć w którymś momencie, jak ten wirnik się blokuje. Spróbujmy go rozkręcić, założyć do niego nowe łożyska i zobaczymy wtedy, jak będzie się obracał. Nie chcę go teraz męczyć. Odłączę go tutaj od przewodu. Kondensator tutaj jest troszeczkę, te blachy stojana są pordzewiałe, przede wszystkim jest on brudny. No zaraz spróbujemy go rozkręcić. Położę sobie tutaj podkładkę pod ten silnik. Najpierw wykręcę tutaj tę pokrywę łożyska. Chciałbym sobie przypomnieć, jakie łożyska w nim muszę założyć. Chyba 6000 Z. O, to jest jeszcze taka gumowa uszczelka. Nie ma żadnej sprężyny dociskowej. Nawiasem mówiąc, w ostatnim nagraniu o silnikach SK10 zapomniałem, tutaj nie było takiej dociskowej sprężynki. To pokażę Wam w jakimś innym nagraniu znowu o tych silnikach SK10. Tak, tutaj jest łożysko 6000Z, 6000Z. Nawiasem mówiąc, nie jestem pewien, czy to jest polskie łożysko. Chyba też jest jakieś wymieniane, ale jest ono dosyć brudne i nie bardzo tutaj coś widzę. Nie wiem, nie jestem pewien, czy ja tutaj nie widzę jakiegoś napisu Bułgaria, ale tak, Bułgaria, czyli mamy tutaj jakieś bułgarskie łożyska, które kiedyś były wymieniane, czyli ewidentnie jakiś remont tego silnika był już przeprowadzany, prawdopodobnie silnik był przewinięty, wymieniono w nim łożysko, bo chyba fabrycznie tych bułgarskich łożysk, no nie wiem, ja w każdym razie się z nimi nie spotkałem. Może wy mieliście takie przypadki. Dobra. Tutaj trzeba będzie odstukać tą pokrywę turbiny, odkręcić śrubę i zdjąć cały ten zespół ssący. Mam młoteczek. A, schodzi. Dobra, pokrywa turbin zeszła. O, słyszycie, jak ciężko się to wszystko rusza. Nawiasem mówiąc, mam w ogóle wrażenie, że jakoś... że ta turbinka jakoś tak strasznie na boki chodzi. Ok.
Tu będę musiał przytrzymać za koniec wirnika. Odłożę sobie tutaj coś, żeby mi było wygodniej trzymać kombinerki i wezmę sobie normalny klucz. 16, tak. Teraz to poszło, ale przyznaję, że chwilę się z tym pomęczyłem, bo tu mi się wyślizgiwał ten koniec wirnika, no ale okej, w końcu to poszło. Dobrze, klucze sobie na razie odłożę. I połóżmy tutaj z boku wszystkie te elementy tego zespołu ssącego. Będzie nakrętka, podkładka, turbinka, podkładka, dyfuzor, jeszcze jedna podkładeczka, jeszcze jedna turbinka. Tutaj niespodzianek nie ma. Ostatnio oglądaliśmy na przykład wymianę łożysk w silniku typ 84. Chwileczkę. Ten z 83 roku. Ten silnik jest, przypominam, z 85. Już tutaj sporo bardzo podobnych elementów jest w tych obydwu silnikach. No i ten cały zespół ssący, te wszystkie turbinki były właściwie identyczne. Aha, no i tutaj coś widzę, że jest bardzo powyginane. No i łożysko jest kompletnie rozsypane. Dobra, tu jest jeszcze taka podkładeczka pod turbinką. Zobaczcie, to jest tutaj, wypadła w ogóle ta osłonka łożyska. I tak jak zajrzycie, to widać tutaj, nie wiem czy to jest widoczne na nagraniu, że tu w ogóle chyba część tych kulek się jakoś porozsuwała. Nie wiem, część może w ogóle wypadła z tego łożyska. Ciekawe. Tak, tu musiało po prostu wypchnąć część tych kulek. Nie wiem, czy one w jakimś cudem, no nie bardzo widzę, jak one mogłyby wypaść w ogóle z tego silnika. Ok, no w każdym razie z takim łożyskiem raczej nie miało to prawa dobrze funkcjonować. Odkręćmy teraz tutaj dwie śruby trzymające całą tą górną obudowę, stojan i górną obudowę silnika. W silnikach typu SK10, o ile pamiętam, były to 4 śruby. Dobra, ta już wychodzi. Ta też. Aha, tutaj może troszeczkę trzymać to łożysko. Zaraz je spróbuję. O, wypadły te dwie śruby. Teraz chciałbym wysunąć tutaj wirnik z tego łożyska. Może mi się to uda zrobić w ten sposób. Jak nie, to zaraz je weźmiemy w jakieś imadło. O, wyszedł. Się kompletnie rozsypało to łożysko. O, tutaj kulki z niego powypadały. Na razie je tu sobie schowam. Tutaj będę musiał też, żeby to wszystko wyjąć, a może wyjmijmy najpierw wirnik. Aha, przepraszam. Może od razu powinienem był to zrobić, bo jak nie wyjmę szczotek, to one tutaj będą mi troszkę zawadzały. Właściwie to od tego powinienem był zacząć, od wyjęcia szczotek z tego silnika. Tutaj dosyć mocno jest przygięta ta blaszka, która je trzyma, ale zaraz je wyjmę. Okay, żeby tego nie urwać. A tutaj podczas ostatniego prawdopodobnie jakiejś wymiany szczotek czy ich montażu tak dosyć mocno to zaklepano. Pewnie nikt nawet nie liczył się z tym, że to będzie jeszcze kiedykolwiek otwierane. O, ale już
Już tutaj jedna ta blaszka wyszła. Tutaj muszę też rozprostować wszystko. O. No teoretycznie teraz już powinienem zaraz być w stanie wyjąć szczotkę. Ona tutaj troszkę się zablokowała w środku. Dobra, najpierw otworzę to też z drugiej strony. O, tu nawet nie jest tak bardzo powyginane. Łatwiej jest ją wysunąć. O, i szczotka od razu wyszła. Nawiasem mówiąc, szczotka jest w sumie chyba nawet ok. Przypuszczam, że 10 na 6,3, ale później to sobie jeszcze sprawdzimy. Jest. O. Też bardzo fajna, duża szczotka. Sprawdzimy potem, tak jak powiedziałem, wymiary. Teraz nie muszę tego robić. A tu mi się... Aha, tu mi się odlutowała ta blaszka od tego przewodu. No dobra. Później to też... Później to przylutujemy, tak? Tak, ona była tutaj przylutowana. Dobra, nie ma problemu. Później to przylutujemy i koniecznie tutaj tą izolację trzeba będzie z powrotem założyć. Dobra, na razie może to sobie leżeć. Ta blaszka też. Zdejmijmy teraz wirnik. Strasznie to jest pordzewiałe tutaj w środku. Tę blaszkę chyba też odłączę, bo nie mogę jej inaczej tutaj. Później ją przylutuję. O, teraz mogę zdjąć tę górną część. Zaraz wyjmiemy wirnik. Tu jest jeszcze uszkodzona ta osłonka łożyska. No, to łożysko też nie najlepiej chodzi. Tutaj mamy przewody idące od stojana. Tutaj się troszeczkę skróciły, ale w razie czego to je po prostu przedłużę. Trzeba będzie porządnie ten stojan wyczyścić. Tutaj nawet myślę, że nie będę tego rozłączał. Nawiasem mówiąc, bardzo chętnie kiedyś z takiego starego silnika te zwoje wyjmę i spróbuję je zrobić jeszcze raz. Tutaj wcale nie jest wykluczone właśnie, że ten silnik kiedyś był, nie wiem, spalony i przewijany. Ok, zaraz ten cały stojan też wyczyścimy. No a tutaj jeszcze trzeba wyjąć wirnik z tego górnego łożyska. No i trzeba tutaj zdjąć bieżnię tego łożyska, która została na wirniku. Tutaj mam ściągacz łożysk i może posłużę się nim, żeby wcisnąć ten wirnik do środka, uwolnić go od tego łożyska. No, tu powinien, tak, tutaj akurat łapię za brzeg. Muszę dość znacznie wkręcić tutaj ten bolec. I zahaczę go teraz. Tutaj naceluję nim na wirnik. Skręcę te śruby, które trzymają ściągacz. Może tak będzie to lepiej widać. Tutaj tym bolcem już nacelowałem w środek wirnika i skręcam tutaj te śruby, które trzymają cały ściągacz, tak żeby te jego ramiona się nie rozłaziły. O, teraz chyba udało mi się to dosyć mocno skręcić i zobaczmy. Tak, on, nie wiem, czy to widzicie, wpycha całe to, może tak będzie to lepiej widać, wpycha całe to łożysko do środka. O, wyjąłem i teraz jeszcze raz zrobię podobny manewr, żeby zdjąć to łożysko z osi wirnika. Górną budowę odstawiam. Tutaj trzeba bardzo uważać, jeżeli byśmy to łożysko jakoś wybijali, nie wiem, młotkiem, bo to jest bardzo cieniutkie w sumie i łatwe do uszkodzenia aluminium. Także lepiej tutaj młotkiem nie uderzać, bo można całą tę osłonę łożyska zniszczyć. O, tu sobie
ściągacz zaraz założę za to łożysko. Jest jeszcze taka osłonka od spodu, która mi trochę przeszkadza, prawdę mówiąc. Nie wiem, może za nią też złapię ściągaczem. Mam nadzieję, że jej nie uszkodzę, ale tak będzie mi po prostu wygodniej. Wkręciłem ten bolec ściągacza w środek wirnika. Wkładam sobie tutaj dźwigienkę i ściągam łożysko. Tak, schodzi. O, tu mam teraz miejsce, żeby zahaczyć się samo łożysko, a nie o tą plastikową podkładkę pod spodem, bo inaczej boję się, żebym ją po prostu połamał. Wkręcam sobie ściągacz i teraz powinno mi już schodzić ładnie łożysko. Tak. No. Mam nasze łożysko zdjęte. BMZ, Bułgaria 6000 Z. Tutaj też napis Bułgaria. Akurat to łożysko może jest w lepszym stanie, ale jednak też czuć tutaj jakiś opór, jak się nim obraca. Ale ciekawe jest, ja nawet nie będę go wyrzucał, zostawię sobie je do mojej kolekcji różnych starych łożysk. To akurat jest polskie, też już zniszczone łożysko FLT, dokładnie w tym samym rozmiarze, też 6000 Z o wymiarach, przepraszam, 26 na 8 na chyba 10 mm średnica wewnętrzna. Zresztą zaraz sobie to jeszcze sprawdzimy. Dobra, to jeszcze mi zostało zdjęcie tutaj tej bieżni łożyska z wirnika. I w sumie mogę to też zrobić moim ściągaczem, bo inaczej będzie trudno. Tylko muszę go tutaj znacznie bardziej wykręcić chyba. O. Może nawet tu jeszcze bardziej skręcę. No i tak samo. Tutaj ten bolec ściągacza muszę ustawić na środku wirnika. Tutaj muszę złapać za koniec tej bieżni łożyska. I już kręcę i widzę, że ona się zsuwa. Tutaj bez tego ściągacza myślę, że byłoby to dużo trudniejsze. No. Już ją mam i jeszcze tutaj też osłonka łożyska z drugiej strony, taka już zupełnie zniszczona. Też są tutaj jeszcze jakieś napisy. A to już chyba nie. Nie, też Bułgaria. BMZ 6000 Z. Nie, tu Bułgarii nie widzę. BMZ. Sprawdzimy sobie zaraz w internecie. Prawdopodobnie jakaś bułgarska fabryka łożysk. 6000 Z i tu jest tylko jeszcze jakiś numer NRB albo coś takiego. Jeżeli to jest cyrylicą pisane, albo HPB, czyli NRB, tak jakby. Zaraz sprawdzę, poszukam informacji, zawsze mnie strasznie interesuje, jakie fabryki produkowały te łożyska. No w każdym razie łożyska już do niczego się nie nadają, ale przynajmniej mamy tutaj, o, jeszcze tę plastikową osłonkę zdejmę w ten sposób zakładaną i mamy tutaj już przynajmniej wszystko rozłożone do czyszczenia. Także teraz jest jeszcze tylko kwestia wyczyszczenia wszystkiego, włożenia nowych łożysk. Aha, tu mi została jeszcze cała ta obudowa łożyska w środku. No to też ta zewnętrzna bieżnia. No to też ją muszę wyjąć. Może ją troszeczkę tutaj... Tutaj jest od środka ten pierścień założony. Zaraz, jeżeli nie trzeba, to nie będę go wyjmował. Spróbuję tutaj... Tak, ona wychodzi tutaj całkiem ładnie. Teraz już ją mogę tutaj nawet pod tym pierścieniem puknąć. O, już wyszła.
rozpadnięte na kawałki łożysko. No i tak samo włożymy ją od tej strony. Tutaj wydaje mi się, że też powinno być od środka takim pierścieniem zablokowane to łożysko. Tego nie było zrobione, ale ja chyba mam taki zaciskowy pierścień i go tutaj później wmontujemy. Dobra, teraz biorę się za wyczyszczenie tego wszystkiego. Chciałbym teraz wyczyścić te wszystkie elementy rozłożonego na części silnika. One nawet, nie wiem, tak jak teraz na nie patrzę, to nie są jakoś strasznie zakurzone. Oczywiście jest tutaj poprzyklejany kurz, ale to generalnie nawet takim pędzlem dosyć szybko da się wyczyścić. Natomiast tutaj się dosyć sporo rdzy pojawiło. I tak sobie pomyślałem, że wezmę taką delikatną wełnę stalową i po prostu przetrę te wszystkie elementy. Raz, że je wyczyszczę, a dwa, że też z tej rdzy chciałbym je troszeczkę uwolnić. Najpierw oczywiście troszkę tutaj te złogi kurzu postaram się usunąć. Generalnie taki strasznie brudny ten silnik nie jest, na pewno nie jest oklejony jakimś cementem, tak jak przy okazji remontu jednego z tego silnika od odkurzacza Zelmer 200, który był, to już kilka razy mówiłem, strasznie zaklejony. Dobra, na razie to czyszczę pędzlem. Elementy silnika mam już tutaj wyczyszczone, przynajmniej na tyle, na ile zdołałem je wyczyścić. Przyznaję, że zajęło mi to o wiele więcej czasu niż tutaj na tych króciutkich fragmentach nagrania pokazałem. No jednak trzeba było dosyć porządnie poszlifować tutaj, zwłaszcza te elementy obudowy wełną stalową, wyczyścić je. Zajęło mi to, myślę, że dobre pół godziny, 40 minut, a gdybym chciał jeszcze to zrobić dokładniej, to pewnie drugie tyle spokojnie by na to poszło, ale myślę, że tak już wystarczy, bez przesady. Ten silnik nie jest prezentem ślubnym dla najbliższej rodziny, jest już stosunkowo czysty i myślę, że możemy teraz powoli przystąpić do zmontowania tych wszystkich elementów. No oczywiście przede wszystkim będę chciał tutaj włożyć nowe łożyska. Mam już tutaj łożyska, mam nadzieję, w pasującym rozmiarze. Spójrzmy jeszcze raz na jedno z tych bułgarskich łożysk, które tutaj były. Zewnętrznie wydają się dokładnie takie same. Średnica wewnętrzna jest taka sama, średnica zewnętrzna jest taka sama, wysokość łożyska jest taka sama. Łożyska 6000 ZZ tutaj. Te, które będę zakładał. Dobra, o tych bułgarskich łożyskach postaram się jeszcze później króciutko opowiedzieć, ale najpierw może załóżmy te łożyska. Ja wyczyściłem też, wyszlifowałem te, nie wiem, tarcze łożyskowe, miski łożyskowe i mam nadzieję, że teraz te łożyska dosyć łatwo do środka wejdą. Na wszelki wypadek jeszcze troszeczkę tutaj w środku je posmaruję. Spróbujmy może najpierw tutaj wcisnąć łożysko. O, w ten sposób je włożę. Wchodzi właściwie bez problemu. Chwileczkę. Jakąś sobie podkładkę wezmę. Dosłownie jeszcze parę milimetrów mi zostało. O, weszło. Nawet bez żadnej podkładki, tak? Tutaj wirnik będzie w nie pasował, to sobie za chwilkę ten wirnik włożymy. Włóżmy teraz łożysko tutaj. Posmaruję także delikatnie zewnętrzną obudowę łożyska. W ten sposób.
Też ładnie weszło, nawet tutaj do końca nie. Jeszcze je troszeczkę jednak wcisnę głębiej, bo mi się tutaj za bardzo w tą stronę wysunęło. Ono raczej powinno być tutaj tak albo w połowie, albo bliżej tej dolnej krawędzi. Położę podkładeczkę, taką rurkę. Przyznaję, że strasznie nie lubię młotkiem uderzać tu, zwłaszcza w te obudowy silnika, bo to jest jednak cieniutkie aluminium. Zawsze od takiego pukania młotkiem jednak o wiele lepiej jest wykorzystać choćby nawet ten ściągacz do łożysk, który doskonale może się nadawać też do wpychania łożysk, pod warunkiem oczywiście, że jest możliwość zahaczenia go. Zaraz go tutaj ustawię na środku tej podkładeczki. O, powiedzmy tak. I teraz kręcąc, ja sobie to łożysko tam wpycham minimalnie do środka, już więcej nawet nie trzeba tego robić. Także raczej unikajmy walenia tutaj młotkiem w tę część obudowy silnika, bo to może tutaj bardzo, bardzo łatwo popękać. To jest naprawdę wbrew pozorom delikatne. No i teraz myślę, że możemy przystąpić do montażu tego silnika. Tutaj łożyska mamy już założone. Najpierw założę tutaj tę obudowę ze szczotkotrzymaczami. Tutaj przekładam te druty wychodzące z uzwojeń stojana i idące do szczotek. I tu sobie zaraz jeszcze założę te osłonki na nie. No, tu mi się gdzieś... Aha, już jest, ok. Jest, wyszedł. I zaraz będę musiał przylutować do nich jeszcze te blaszki idące do szczotek. Czy to sięgnie wszystko? Chyba tak. Tutaj tak samo. No, gdzie ten drucik jest? Tutaj. Dobra. Tutaj sięgnie. Tak, tak na styk, ale sięgnie. Zaraz te blaszki też tutaj do niego przylutujemy. Dobra. Tutaj ładnie te plastikowe elementy weszły pod spód. W porządku. Wirnik też troszeczkę posmaruję, żeby nam to nie zasłaniało. W ten sposób. Czy tu o czymś nie zapomniałem? Aha, już wiem. Tu jeszcze chyba muszę po pierwsze tak docisnąć to łożysko głębiej, tak żeby ono doszło tutaj do tego pierścienia. Już to robię. Położę sobie podkładkę, rurkę. Jeszcze troszeczkę. Ok. Ono już tutaj dotyka tego pierścienia. I wydaje mi się, że tutaj jest jeszcze miejsce na taki pierścień trzymający to łożysko od środka. Może ja go też tutaj założę, mimo że jego pierwotnie tutaj nie było. Być może został wyjęty i potem nie założony podczas jakiejś poprzedniej wymiany łożysk. Nie wiem, ale spróbujmy go tutaj zamontować, jeżeli on się zmieści. O, tymi szczypczykami jest troszkę niewygodnie. Już sobie obiecałem. O, ładnie wszedł. Dobra, wszedł ładnie. Trzyma to łożysko teraz, takie pierścienie dwa trzymają je z dwóch stron. No i co? I teraz możemy powoli wkładać wirnik do środka. Jeszcze go tutaj porządnie i troszkę nasmaruję. Najpierw wkładamy go tutaj z tej strony. Włóżmy w takim razie z tej strony. O, tu się wsuwa całkiem ładnie, tylko uwaga, muszę odpowiednio ustawić tutaj już te przewody. Tu go nie mogę wpasować w to łożysko na górze. Zaraz to spróbujemy zrobić. Jest, wchodzi. Ok. Tutaj już ładnie wchodzi.
ok. Spójrzmy jeszcze raz, czy tutaj wszystko dobrze jest. Przewody tędy wychodzą. Tutaj na górze jest to spasowane. Ok. Muszę jeszcze wcisnąć koniecznie to łożysko głębiej. Chwileczkę. O, położę sobie tą nakrętkę, rurkę. Myślę, że tyle wystarczy. Z tą nakręteczkę muszę tylko wyciągnąć. Mogłem to zrobić przez jakieś stare łożysko, ale tak jak już kiedyś mówiłem, takie łożysko potrafi tam po prostu ugrzęznąć i potem trudno jest je wyjąć. Taką podkładkę jednak dużo łatwiej. No teraz jest chyba ok. No tutaj wystaje koniec wirnika. Możemy za niego złapać kombinerkami, przykręcając tutaj nakrętkę. Patrzę, czy gdzieś tutaj nie zawadza komutator. Chyba nie. O szczotkotrzymacze. Na razie obraca się całkiem fajnie. Tutaj jeszcze troszeczkę gdzieś o coś obciera, ale o, teraz już nie. Tutaj już tą obudowę złożyłem odpowiednio. Dobra, to teraz możemy wziąć te dwie śruby i skręcić już tutaj obudowę. Ja te śruby też troszeczkę wyczyściłem, bo one były mocno zardzewiałe. Jeszcze nie za mocno, bo je trzeba tak równomiernie dociągnąć z obu stron. Ale się wkręcają tutaj dobrze. To już jest dosyć mocno. Teraz ta. Jeszcze tą podciągnę troszkę. Ok. Wydaje mi się, że silnik jest już mocno skręcony. Patrzę, tutaj wszystko jest ładnie spasowane. Tutaj ta górna część też ładnie siedzi. Te plastikowe elementy weszły pod spód. Wirnik ładnie i cichutko się obraca i nic tutaj w środku nie trze. Teraz myślę, że włożymy z powrotem szczotki i podłączymy te przewody do tych blaszek trzymających szczotki w środku. Tutaj mam już lutownicę. Trzeba pamiętać, że te przewody nawojowe są emaliowane, więc tutaj końcóweczki jeszcze troszeczkę z tej emali obdrapię. Na tych blaszkach jest w sumie całkiem sporo cyny, więc wystarczy podłożyć. Jedną już mamy przylutowaną. Teraz drugą. O, druga blaszka też już ładnie się trzyma. Obiecałem jeszcze, że sprawdzimy rozmiary tych szczotek. Obstawiam, że 10×6,3, ale zaraz to sprawdźmy. Tak, tutaj jest 9,80. Tutaj będzie 6,16. Tak, 10×6,3. Jestem pewien, że te szczotki będą pasowały. Sprawdzę na wszelki wypadek takie nowiutkie szczotki, właśnie 10 na 1 sztuka, 6,3×10. Sprawdźmy, czy one tutaj pasują. Tak. O, bardzo ładnie. Tutaj w pewnym momencie, jak ją wsuwałem, to się przyblokowała, ale to dlatego, że tutaj jest zaciśnięta ta końcówka. Natomiast jak ona już wejdzie głębiej, to jest wszystko ok. Dobra, ale ja tych szczotek i tak nie będę teraz wymieniał.
Chciałem tylko wiedzieć na przyszłość albo w przypadku jakichś innych silników. Miarkę odstawiam. W jakim stanie są te szczotki? Dobra. Spróbujmy je teraz. One troszeczkę pod kątem są te szczotkotrzymacze. Wydaje mi się, że ona tak powinna wchodzić. OK. Dobra, weszła bez problemu. Nawet tam troszeczkę może za głęboko. Tutaj wkładam blaszkę. Zaginam. Dobrze, dotyka komutatora. Teraz ta szczotka. Ona jest tutaj z jednej strony bardziej starta, z drugiej mniej i chyba o tak powinna być. Tak, bo one nie są dokładnie na wprost siebie. Zaginam tę blaszkę. Dobra, teoretycznie mamy to już zamontowane. Pytanie, czy obydwie szczotki dotykają ładnie komutatora. Tak, po śladach na komutatorze widać, że dokładnie na dobrej wysokości jest on zamontowany. Szczotki go tak dotykają, jak powinny, jak było to wcześniej. Dobra, sprawdźmy teraz, czy jest między nimi przejście. Może najpierw tutaj. No jest. OK, a obudowa? Tutaj nie ma. Tutaj nie ma. Dobrze, i sprawdźmy jeszcze na wszelki wypadek tutaj, jak dotknę. Do samych tych szczotkotrzymaczy jest. OK, na obudowę nigdzie przejścia nie ma. Czyli tutaj udało się wszystko dobrze zmontować, przylutować. Tutaj te przewody są osłonięte. To jest jeszcze jedna rzecz. Ten przewodzik z kondensatora, o tutaj go widać, on powinien być przykręcony malutką taką śrubką do obudowy. A tak nie było, ale zaraz może ja mam gdzieś taką malutką śrubkę. Generalnie znalazłem tutaj w tym moim zbiorze różnych malutkich śrubeczek taką, która chyba będzie pasowała. O, tu go sobie przytrzymam. I OK. Trzyma się. I wkładamy z powrotem kondensator. Taki malutki drobiazg, ale warto, żeby już było to porządnie zrobione. Dobra. No to co? To teraz mam taką propozycję, żebyśmy spróbowali na dużo zmniejszonym napięciu uruchomić ten silnik. Generalnie zasada jest taka, że nie powinno się uruchamiać silników od odkurzaczy. Mówiłem o tym już przy okazji wielu nagrań, ale zawsze warto to powtórzyć. Bez założonej turbiny i na pewno nie na pełnym napięciu. Natomiast ja podłączę go przy pomocy regulatora napięcia, tak jak robię to zawsze na dużo zmniejszonym napięciu. I wtedy nie ma ryzyka, że ten silnik zacznie się zbyt szybko obracać. No i przy zmniejszonym napięciu i zmniejszonych obrotach nie będzie też ryzyka, że on nagle gdzieś zostanie rzucony, a jak najbardziej, gdybyśmy go w tej chwili podłączyli do 230 V, to się po prostu zaczął tutaj na blacie, jeżeli nie byłby solidnie umocowany, wokół siebie obracać. O tym zawsze trzeba pamiętać. Podłączę tutaj te przewody wychodzące z kondensatora do przewodu zasilającego. Włączone, tak. Drugi też. Teraz pod żadnym pozorem nie wolno tego wtykać do gniazdka. Włączymy ten przewód do regulatora napięcia, który jest jeszcze nie podłączony. I teraz regulator napięcia podłączę
do sieci, zmniejszając tutaj bardzo napięcie. I zobaczmy. I nasz silnik zaczyna się już bardzo, bardzo powolutku obracać. Sprawdźmy teraz, przy jakim napięciu działa w tej chwili ten nasz silnik. Mogę tutaj ustawić tak naprawdę na 200 V prądu przemiennego, bo na pewno on nie przekracza teraz nawet 100. I tutaj na kostce zaraz to sprawdzę. Ile nam wychodzi? 57-58 V. A troszkę go podkręcę. 63, 65. Już go zmniejszam, bo bez turbiny nie chcę tego silnika na wyższym napięciu uruchamiać. Ok, teraz około 50 V mamy. 57, 58. Dobra. Generalnie działa dosyć cichutko. Tak jak powiedziałem, nie wolno zbyt podkręcać, zbyt bardzo zwiększać napięcia, jeżeli do takich silników, agregatów ssących nie są założone te elementy zespołu ssącego. On po prostu wejdzie wtedy w zbyt szybkie obroty. Ale generalnie jestem zadowolony, patrzę na szczotki. Nie widać tutaj jakiegoś nadmiernego tarcia. Także całkiem fajnie. Pamiętajcie, żeby przy takich testach absolutnie nie dotykać tutaj szczotkotrzymaczy, bo one są po prostu pod napięciem. Dobra, zmniejszam, wyłączam. Koniecznie wszystko tutaj rozłączam. Myślę, że w porównaniu z tym, jak ten silnik działał przed rozpoczęciem tego małego przeglądu, już jest naprawdę całkiem nieźle. Tutaj wszystko mam odłączone. Mogę już odłączyć przewód od silnika. On nam się na pewno jeszcze za chwilę przyda po zmontowaniu do jeszcze jednej próby. A teraz myślę, że możemy zmontować cały ten zespół turbin, zespół ssący. Tutaj nakładam podkładkę. Może tak, żeby to było dobrze widać. Turbinkę. Ja te turbinki też przeczyściłem. One na szczęście nie były jakoś bardzo, bardzo brudne. Tutaj taką podkładkę czy tulejkę. Teraz kierownicę. Chyba w angielskojęzycznej terminologii jest to po prostu dyfuzor. Tutaj zakładam jeszcze jedną podkładkę, tak żeby ona się tu takimi ząbkami zazębiła z tą pod spodem. O. Tutaj nakładam turbinkę. Teraz może postawię sobie to wszystko w ten sposób. Nałożę tu podkładkę. I mam wrażenie, że się troszeczkę wyrobiła ta jedna turbinka. I ona tak bardzo chodziła na boki, ale spróbuję ją możliwie centralnie założyć. No, chyba jednak powinna mieć tutaj mniejszy ten otworek w środku. No cóż, jeżeli by się okazało, że ona jakoś bardzo lata na boki i uderza o budowę tych turbin, to wtedy ją wymienię. Akurat chyba mam takich turbinek kilka, ale spróbowałem ją teraz założyć możliwie centralnie. No troszkę jednak na boki chodzi. Chociaż nie powinna, bo obudowa będzie aż tutaj. Jedyne co, no to może to troszkę źle wpłynąć na trochę gorsze ssanie tego agregatu ssącego, ale u nas on i tak nie będzie pracował na co dzień, więc nie ma to wielkiego znaczenia. Zakładam teraz obudowę. Mogę ją tutaj, prawdę mówiąc, troszeczkę zaklepać. No i co? I muszę jeszcze tutaj porządnie dokręcić tę nakrętkę. Kombinerki i klucz. Tak. Kombinerkami tu sobie przytrzymam, a tutaj kluczem 16
w miarę mocno to dokręcę. Ok. Gdyby się tu coś poluzowało. Sprawdzę. Dobra, wydaje mi się, że jest mocno. Nie tak mocno, jak było na początku, bo miałem kłopot z odkręcaniem tej nakrętki, ale chyba dosyć dobrze się trzyma. Co nam tu jeszcze zostało? Chyba tylko ta obudowa łożyska. Tutaj jest jeszcze taka gumka. Przypominam, w silniku SK10 tutaj pod obudową, właściwie pod taką dużą plastikową obudową, którą tu montowaliśmy, jeszcze powinna być sprężynka dociskowa. No akurat w moim przypadku w tym nagraniu niedawnym o silniku SK10 tej sprężynki nie było i ja, prawdę mówiąc, w ogóle o niej zapomniałem. Dziękuję za komentarze, w których o niej przypomnieliście i na pewno w kolejnym nagraniu o innych silnikach SK10 jeszcze to pokażę i ją założę, ale tutaj chyba sprężynki, tak mi się przynajmniej wydaje, że chyba nie ma, jest tylko ta gumowa podkładeczka i ona też pełni taką rolę dociskową. Dobra, tutaj zakładam tę pokrywkę. Mam jeszcze dwie śrubki. Niestety w tych śrubkach często, właściwie to nawet w tej aluminiowej obudowie często wyrabia się gwint i one nie trzymają, a w każdym razie trzeba wtedy dać troszeczkę większe te śrubki, ale tutaj chyba one dosyć dobrze się wkręcają i chyba dosyć mocno trzymają. Po kolei, najpierw jedną, potem drugą. Tak, nie za mocno, żeby tego gwintu nie urwać, ale trzymają się. Ok. Czy coś mi tu jeszcze zostało? Chyba nie, chyba już tylko elementy tych starych, zniszczonych łożysk, zwłaszcza jednego zniszczonego łożyska bułgarskiego i nim się zaraz zajmiemy. Jeszcze zaraz sięgniemy też na chwilkę do katalogu, ale bardzo mnie ciekawi, jak ten silnik będzie działał teraz. Tutaj dam taką podkładkę jeszcze pod niego. I zróbmy jeszcze raz to samo, co robiliśmy przed chwilą, czyli jeszcze raz podłączmy go teraz do przewodu. Dobra, tutaj jeszcze raz podłączam tak, jak to było zrobione. Obojętne, który przewodzik jak, gdzie do kostki, byle nie razem. Dobra. Okulary jeszcze raz zakładam. Przesuwam regulator. Podłączam ten przewód idący z silnika do regulatora. Nie bezpośrednio do gniazdka, bo tak jak już mówiłem, nie wolno tych silników nawet już ze zmontowaną turbiną podłączać bezpośrednio do napięcia 230 V, jeżeli one nie są porządnie zamocowane. To zawsze powtarzam, bo to jest związane z sporym niebezpieczeństwem. Tu sobie zmniejszam napięcie, podłączam. Szczotkotrzymaczy nie dotykamy, one są pod napięciem. Nie dotykamy też tutaj tych przewodów, które wychodzą z kondensatora i wchodzą do uzwojeń stojana, łączą się z uzwojeniami stojana. Natomiast może coś Wam pokażę, zaraz też sprawdzimy, przy jakim napięciu teraz chodzi ten silnik. Ustawiam sobie 200 V, bo on tego na pewno nie przekroczy. Nie wiem, czy to widać. 63 V teraz jest. Dobra, a zobaczcie tutaj, jeżeli dotknę do tych przewodów, to nic mi nie pokazuje. Mimo że na pozór dotykam po prostu do drutu miedzianego, bo one są emaliowane. Dopiero jak dotknę tutaj, w tym miejscu, w miejscu ich łączenia, to pokazuje mi znowu 63-64 V. Także tutaj jest napięcie. Tutaj teoretycznie, jeżeli ta emalia nie jest uszkodzona, lepiej tego nie próbować bez czujnika, bez miernika, to napięcia nie powinno być na mierniku. Dobra.
myślę, że po wymianie łożysk ten silniczek działa całkiem fajnie. Zaraz wam pokażę jeszcze, myślę, że uda mi się to zrobić jeszcze raz nagranie z początku tego filmu, w którym robiliśmy pierwszy test tego silnika z tym uszkodzonym łożyskiem od strony turbiny. No, także myślę, że ta różnica naprawdę jest widoczna. Tutaj wszystko odłączam, regulator odłączam, listwa wyłączona. I to, jeżeli chodzi o prace wykonane przy tym silniku, chyba wszystko, ale chciałbym zrobić jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, chcę znaleźć troszkę informacji o tych łożyskach, a po drugie, chcę jeszcze zajrzeć do katalogów z informacjami o tych silnikach typu ZZSD typu 300. Zaraz zobaczymy, co w tych katalogach znajdziemy. Może powiem wam najpierw, co znalazłem o tych łożyskach, bo jest to naprawdę ciekawe i przyznaję, że nie spodziewałem się, że znajdę no w sumie coś tak ciekawego w tym starym polskim silniku. Tutaj na tych łożyskach jest napis Bułgaria, zresztą na obydwu, na tym bardzo zniszczonym też, także obydwa łożyska pochodzą z tej samej bułgarskiej fabryki. I jest tutaj też logo producenta napisane cyrylicą WMZ. Tutaj także jest ono widoczne, WMZ. No i poszukałem trochę informacji i okazało się, że WMZ to tak zwany Wazowski Maszyno-Stroitelni Zawody. Przepraszam za moją bułgarską wymowę. Niestety nigdy tego wcześniej nie próbowałem. No i ta fabryka to jest największa bułgarska fabryka zbrojeniowa. Zresztą położona w chyba sympatycznie brzmiącym dla Polaków mieście Sopot, aczkolwiek w tym przypadku nie mamy tutaj do czynienia z nadmorskim kurortem, tylko z miastem położonym w środkowej Bułgarii, nawet dosyć daleko od morza, bliżej chyba stolicy Sofii niż morza. To jest dzisiaj jedyna jeszcze państwowa bułgarska fabryka zbrojeniowa. Przeczytałem bardzo króciutko o jej historii, że jej budowa rozpoczęła się pod koniec lat 30., a otwarto ją w 1940 roku i początkowo produkowała głównie ręczne granaty, jakieś pociski do haubic, zapalniki, amunicję, a do dzisiaj ta fabryka w bułgarskim Sopocie produkuje amunicję artyleryjską, granatniki, także ciężkie granatniki przeciwpancerne, właśnie systemy przeciwpancerne, jakieś sterowane rakiety i niesterowane rakiety przeciwlotnicze. Natomiast, i to też jest chyba ciekawe, no, część tej fabryki zbrojeniowej produkowała również łożyska. To nie jest pierwszy taki przypadek, bo przeglądając silniki do radzieckich odkurzaczy znaleźliśmy na przykład łożyska produkowane w fabryce w Kujbyszewie, przepraszam, jeżeli się nie mylę, dzisiejszej Samarze. I to była również fabryka zbrojeniowa, która na przykład łożyska do czołgów produkowała jeszcze w czasie II wojny światowej, zresztą ewakuowana wcześniej z Moskwy. No i tutaj znowu mamy do czynienia z łożyskami produkowanymi w fabryce zbrojeniowej, ale już po 2000 roku, chyba w 2002 czy 2003 roku, ta część fabryki WMZ, czyli Wazowski Maszyno-Stroitelni Zawody, produkująca właśnie łożyska, została wykupiona przez szwedzką firmę produkującą łożyska SKF. I to jest naprawdę śmieszne, bo zobaczcie, ja dzisiaj wymieniłem w tym silniku łożyska właśnie na SKF i daję wam słowo, że nie wiedziałem o tym, że w jakiś tam sposób daleki te bułgarskie łożyska są dzisiaj spokrewnione z tą całą rodziną łożysk SKF, także nawet strasznie śmiesznie przypadkowo wyszło, że akurat takie łożyska w tym silniku się znalazły, natomiast nie mam kompletnie pojęcia, czy te bułgarskie łożyska były tutaj w tym silniku zamontowane fabrycznie, czy wymieniono je kiedyś, nie wiem, w latach 80., w latach 90., tego zupełnie nie wiem. Przyznaję, że mam dosyć rzadko do czynienia z odkurzaczami i silnikami pochodzącymi właśnie z lat 80., raczej zbieram starsze urządzenia. Najwięcej odkurzaczy i najwięcej silników mam chyba z lat 60., trochę z lat 70., te z lat 80. są mi znacznie mniej znane, więc jeżeli macie z nimi większe doświadczenie, na pewno wymienialiście w nich łożyska. Jeżeli trafialiście na takie bułgarskie łożyska, to być może wiecie, czy one były tutaj montowane fabrycznie. Ja trochę przypuszczam, ponieważ mam wrażenie, że przy tym silniku było już coś w przeszłości robione. Mam trochę wrażenie, że te łożyska mogły być w nim wymieniane, ale kompletnie tego nie wiem. Równie dobrze takie bułgarskie łożyska mogły być w latach 80. importowane do Polski i montowane w polskich urządzeniach. Także nie będę tych łożysk bułgarskich wyrzucał, mimo że one są bardzo zniszczone.
Ja je sobie zostawię jako część moich różnych technicznych zbiorów, no bo jednak fajnie jest mieć jakiś taki eksponat z takiej no jednak największej bułgarskiej fabryki zbrojeniowej. Myślę, że mogę teraz te militarne łożyska odłożyć na bok. Jedno z nich w każdym razie kompletnie się rozpadło. Swoją drogą ciekawi mnie dlaczego. Czy z powodu jakiegoś niewyważenia tego silnika? No nie wiem, tego się nie dowiemy. Natomiast chciałbym jeszcze rzucić okiem, tak jak już wspomniałem, na stare katalogi. Wydaje mi się, że w katalogu z lat 70. tego silnika jeszcze nie znajdziemy. Tutaj były te SK10, o których mówiliśmy ostatnim razem. Agregat ssący typu 20, typ 34, taki jak oglądaliśmy w małym odkurzaczyku Zelmer 01. Zresztą ten podobny typ odkurzacza niedługo wróci, też go będziemy oglądać. Agregat ssący typ 17. No tutaj już są inne silniki, czyli tutaj na pewno już tych nowszych silników nie będzie, ale mam też taki katalog silniki elektryczne małej mocy z lat 80., a dokładnie z 1984 roku. Ten silnik jest z roku 85, czyli już jak najbardziej powinien być tym katalogiem objęty. I szukam tutaj, bo tu są bardzo różne rodzaje silników, ale szukam agregatów ssących. Na pewno się one tutaj znajdują. Jest, agregaty ssące. Zrzućmy w ogóle okiem, jakie tutaj są agregaty. Zresztą temu katalogowi na pewno poświęcę jedno z następnych nagrań. RH5500A, to jest Silma. RH700. I teraz tak, to będą już agregaty ssące z Zelmeru, chyba głównie. Typ 210 i 310. Tak, producent Predom Zelmer Rzeszów. Agregat ssący typ 145, typy 209, 284, 384, 108, agregat ssący typ 84, dobrze chyba znany, bo już takie tutaj oglądaliśmy. Nawet ten, w którym nie tak dawno zmieniałem łożyska, to jest właśnie typ 84. Troszeczkę, zaraz go porównamy, troszeczkę większy od tego typu 300. Agregaty ssące 137, 142, 136, 135, silnik komutatorowy H26. No nie wiem, czyżby nie było tutaj agregatu ssącego typu 300? Ciekawe. No nic, niestety tego dokładnie silnika, który mamy tutaj, nie znajdę. Ciekawe, w każdym razie ten agregat ssący typu 300, który oglądaliśmy dzisiaj, jest bardzo podobny na przykład do tego agregatu ssącego typ 84. Ten pochodzi z roku 83. Ten nasz typ 300, który oglądaliśmy dzisiaj, pochodzi z 85. Ten typ 84 jest po prostu troszeczkę wyższy. Zobaczcie, on jest praktycznie identyczny. Tutaj akurat brakuje mu tej pokrywy łożyska, ale szczotkotrzymacze są identyczne. Ta górna cała obudowa łożyska i komutatora jest identyczna. Praktycznie prawie taka sama, chyba identyczna wręcz jest ta obudowa turbiny. Tutaj jest, tak jak powiedziałem, te blachy stojana, ten cały pakiet blach jest, mam wrażenie, troszeczkę dłuższy. Przez to cały silnik jest dłuższy czy wyższy. Natomiast generalnie konstrukcyjnie wygląda on bardzo podobnie. No i mam tutaj jeszcze ten zapowiedziany wcześniej inny silnik typu 300 z roku 89, no czyli nowszy znacznie od tego, ale tutaj już w tym przypadku mamy praktycznie z dwoma identycznymi urządzeniami do czynienia. One są no właściwie dokładnie takie same. Porównuję tutaj te obudowy. No właściwie wszystko jest takie same. Tutaj w tej plastikowej, takiej nakładanej części troszeczkę inne są te elementy, czy tam nie wiem, te wypustki takie plastikowe trzymające tutaj przewody. Ale poza tym te dwa urządzenia, te dwa agregaty ssące typu 300 są dokładnie takie same. Nawiasem mówiąc, w tym jeszcze nie wymieniałem łożysk. To jest silnik, który już pojawia się na moim kanale. Mówiłem już o nim
że kiedyś go reperowałem, bo miał tutaj przytrzaśnięte w złym miejscu te przewody wychodzące od stojana i powodował zwarcie. Ja musiałem je tutaj po prostu wyjąć, poprawić izolację, jeszcze raz je zamontować. Już całkiem fajnie to działa. Pokazywałem go też w takim śmiesznym nagraniu o odkurzaczu zrobionym z kartonu. Także mam 2 takie silniki, a właściwie chyba nawet 3, bo jeszcze jeden taki typ 300 znajduje się w jednym z moich starych odkurzaczy Alpha 2. Chyba z 1970 roku, ale tak naprawdę nie powinien się tam znajdować, bo w tych odkurzaczach były jeszcze wcześniejsze modele, prawdopodobnie silnik SK10 albo jakiś węgierski model IMI montowany w tym czasie w odkurzaczach Alpha 2, no ale na razie jest tam właśnie też taki SZZ SD typ 300, kiedyś tam pewnie go wymienię, czyli generalnie mam 3 takie silniki, ten dzisiaj dołączył do kolekcji, tego odstawiam. Ten typ 84 też już odstawiłem. No i bardzo się cieszę, że ten silniczek działa. Bardzo się cieszę, że udało się nam dowiedzieć troszkę o w sumie fajnej, ciekawej bułgarskiej fabryce zbrojeniowej, która wykonała łożyska znajdujące się pierwotnie w tym odkurzaczu. Nie wiem, czy fabrycznie, ale w każdym razie wcześniej. Także myślę, że prezent dla tego silniczka był, prezent choinkowy czy świąteczny dla tego silniczka był udany. Mam nadzieję, że z tych łożysk jest zadowolony. Ja się nim jeszcze tutaj chwilę pobawię, uruchomię go sobie, później odstawię go na półkę, ale prędzej czy później pewnie do jakiegoś odkurzacza się przyda, a na pewno przyda się do różnych prezentacji. No a korzystając z okazji też Wam świątecznie życzę, czy jest jeszcze przed świętami, czy już po świętach, życzę, żebyście też otrzymali jakiś prezent, który będzie równie dobrze pasował Wam, jak temu silnikowi pasują nowe łożyska, które dzisiaj dostał i z którymi no chyba działa całkiem nieźle i chyba powinien z nich być zadowolony. Cześć, do zobaczenia następnym razem.